To jest młotek. Może nie jest to zbyt wyrafinowane narzędzie, nie jest to narzędzie, które chcielibyście powiesić sobie w salonie na ścianie, żeby było jego ozdobą, ale od setek lat jest taki sam. Jest to najbardziej popularne narzędzie w naszych domach, najbardziej skuteczne, bo nie tylko wbijecie nim gwoździe, ale jak trzeba to zbijecie szybę, albo nawet jakiś głupi pomysł komuś z głowy wybijecie. Jest trwały, macie jeden na lata. I dokładnie takim młotkiem, tylko motoryzacyjnym, jest nasz dzisiejszy bohater. Co więcej, ten samochód nawet stylistyką przypomina młotek. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Nie bez powodu zacząłem dzisiaj od młotka i nie bez powodu nieco inaczej niż zwykle zaparkowałem samochód, bo bardziej bokiem. Zobaczcie, czy nie przypomina Wam bryła tego samochodu dokładnie młotka? Czyli jego główki, ścięty mocno tył i tutaj taki klinowaty przód. I naprawdę designerzy Toyoty używają wprost do określenia stylistyki tego samochodu i designu, jaki tu wprowadzili, sformułowania Hammerhead. Poprzednia RAV4 była produkowana przez 7 lat z drobnymi liftingami, zarówno stylistycznymi, jak i technicznymi, i jeżeli chodzi o wnętrze. Tutaj mamy już 6. generację auta, która owszem, nadal przypomina nam poprzednią RAV4, jeżeli chodzi o kształty, ale jeżeli chodzi o wygląd, to jest zdecydowanie bardziej nowoczesna i upodobniła się do takich modeli choćby jak nowa Camry, nowy CHR czy nowy Prius. Mamy charakterystyczne światła i tu trzeba przyznać, że Toyota oparła się modzie na oddzielanie świateł do jazdy dziennej od głównych reflektorów, które często teraz producenci mocują trochę niżej w zderzaku, w czarnych obudowach, żeby nie były widoczne. Tu mamy jeden spójny reflektor, który ma zarówno soczewki z lampami drogowymi, mijania, jak i kierunkowskaz i LEDy do jazdy dziennej. Tutaj mamy zwykłe LEDy, ale w wersji tej najbogatszej, czyli Executive, będą już LEDy Matrix, 13 lat po ich wynalezieniu. Wow! My mamy wersję Style i w tej wersji Style jest sporo czarnych elementów, jak choćby czarny dach, czarne słupki, czarne lusterka, trochę czarnych wstawek w zderzaku. Sam zderzak zmienił się bardzo, ponieważ nie ma tutaj takiej charakterystycznie jasno wydzielonej części z atrapą chłodnicy, tylko to jest spójna całość, a jedynie w tym zderzaku zrobiono otwory i wygląda to moim zdaniem minimalistycznie, ładnie, elegancko. Z poprzedniej RAV4 zostały nam niektóre charakterystyczne przetłoczenia i takie ostrzejsze linie, jak choćby tutaj w dole zderzaka, jak choćby przy błotnikach, gdzie to wszystko nie jest obłe, tylko jest lekko kwadratowe. Tutaj w wersji Style mamy 20-calowe felgi, standardem w wersji Comfort są 18, a potem nie ma już 19, nie ma 21, tylko jest 18 albo 20, więc w naszym przypadku oczywiście w Stylu czarne 20. Jak spojrzymy sobie na bryłę boczną auta, to najwięcej zmieniło się w tylnej części nadwozia, ponieważ mamy dalej poprowadzoną linię dachu i zdecydowanie bardziej ścięty tył, no i reflektory, lampy są całkowicie inne. Do tego stopnia Toyota chwali się, że to jest RAV4, czyli samochód legendarny, że tutaj znalazł się nie napis Toyota, tylko RAV4, a logo Toyoty, małe, ciemne, bardzo ładnie zatopiono w tym czarnym pasie. Przepięknie nocą wyglądają tylne lampy, ponieważ każdy z tych pasków pionowych, które widzicie, świeci odrębnie i teraz nie robi to takiego wrażenia, ale wierzcie mi, nocą jedziecie za RAV4, jest to nowy model, mało jeszcze jest widocznych tych samochodów na ulicach, jedziecie za nią i mówicie, kurde, ale to jakaś musi być nowoczesna, fajna, elegancka fura i kosztować z pół bańki. Naprawdę taki drobny zabieg stylistyczny, a zrobił tutaj mnóstwo dobrego. Fajnym nawiązaniem stylistycznym do tych pionowych LEDów są pionowe takie paski w dole zderzaka, w jego dolnej części. I jeszcze jedna istotna rzecz i warta odnotowania. Wreszcie Toyota schowała układ wydechowy głębiej w podwoziu, więc go nie widać. Nie widać też rur wydechowych, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Jest jedna po prawej, druga po lewej, ale to zostało ładnie ukryte, ładnie zakamuflowane. Generalnie, jeżeli chodzi o stylistykę nowego modelu,
Dla mnie sztos, jeżeli mam być tak zupełnie szczery. Widać, że to nie jest chiński samochód, widać, że to jest Toyota, a jednocześnie ten nowoczesny design, to połączenie kolorów, czyli takiego szarego gołębiego w tym wypadku, z czarnymi elementami wersji Style, czy z takimi grafitowymi wstawkami, jak choćby w zderzakach, z tymi 20-calowymi felgami, robi swoje i patrzycie na nią i mówicie, kurde, urosła względem poprzednika. Nie. Auto zostało zbudowane dokładnie na tej samej platformie co poprzednik, tylko nieco zmodyfikowane. I Toyota doszła do wniosku, przecież tam się wszystko zgadzało. To czemu miałoby się nie zgadzać tutaj, tylko wzmocnijmy ją, więc poprawiono sztywność tej platformy TNGA myślnik K i troszkę ją przebudowano tak, żeby na przykład akumulator w wersji PHEV można było umieścić nieco niżej i bardziej w podłodze bagażnika niż pod tylną kanapą, żeby mógł być większy i jednocześnie, żeby trochę lepszy balans miał sam samochód. Jeżeli chodzi o wymiary, to mamy co do milimetra to, co w poprzedniku. To jest niesamowite, bo każdy samochód w każdym segmencie z generacji na generację rośnie. A tutaj, tak jak mieliśmy 460 cm, tak mamy 460 cm co do milimetra. Tak jak mieliśmy pomiędzy przednią osią jej centrum a tylną 269 cm, tak nadal mamy 269 cm. Na szerokość dokładnie to samo co do milimetra. Jedynie na wysokość mamy 5 mm mniej samochodu. Ale to nie jest efekt tego, że samo nadwozie jest niższe, tylko efekt tego, że nieco obniżono prześwit z 19 do 18,5 cm. Nieco więcej zmieniło się tutaj, czyli pod maską i w całym układzie napędowym, bo 2,5-litrowy wolnossący silnik spalinowy ma tutaj jednak mniej koni mechanicznych niż w poprzedniku. W związku z zaostrzonymi unijnymi normami trzeba było go nieco osłabić i ma teraz 143 konie mechaniczne, ale jednocześnie wzmocniono tutaj silnik elektryczny do 136 koni. Co więcej, wbudowano go w tę samą obudowę, co skrzynię biegów ECVT, tam jest też cały sterownik CPU sterujący jednostką, tam jest też falownik, łącznie nazwano ten układ e-axle. Niektóre elementy odelżono, sprawiono, że ich wydajność jest lepsza. Akumulator, który ma około 1,5 kWh pojemności, umieszczono pod kanapą, przy czym w tych samych gabarytach i w tej samej masie, co w poprzedniku, zamknięto w nim nieco więcej energii. Wszystko to spowodowało, że cały napęd ma być bardziej efektywny i choć ta przednionapędowa wersja ma tylko 183 konie mechaniczne na papierze, to robi setkę w 8 sekund, czyli sporo szybciej niż poprzednik. A wersja czteronapędowa, gdzie dodatkowo na tylnej osi mamy skromny silnik elektryczny o mocy 54 koni, a łączna moc systemowa tej czteropędnej wersji to 192 konie, robi setkę w 7,7 sekundy. Więc co jest tutaj ciekawe, no to tak naprawdę główną rolę muszą odgrywać silniki elektryczne w napędzaniu, którym moment wstaje od samego dołu, już jest w stanie przy mniejszych prędkościach szybko napędzić samochód i dzięki temu te parametry się poprawiły. Mówiąc krótko, udoskonalony układ hybrydowy. Niby mniej mocy na papierze, ale nieco więcej, nieco lepsze przyspieszenie i osiągi. Sporo zmieniło się też w bagażniku i tutaj można powiedzieć, że sytuację mamy adekwatną do tego, co stało się z układem napędowym. Bo na papierze mamy mniej litrów, bo w poprzedniku 580, a tutaj 514 litrów do rolety. Ale kiedy spojrzymy na pojemność do dachu, bo tak też podaje Toyota, to mamy 16 litrów więcej niż w poprzedniku, bo 749. A to efekt tego, że po pierwsze właśnie bardziej mamy pionowy tył i bardziej pudełkowate kształty tutaj po bokach, więc choć wymiary samochodu z zewnątrz są identyczne, to pojemność do rolety się zmniejszyła, a pojemność do dachu się zwiększyła. Podobno wyszło im tak w badaniach, że jednak jak ludzie jadą takim samochodem na wywczas, to oni ładują ten samochód po sam sufit. W wersji Style, czyli drugiej w kolejności w cenniku, bo zaczynamy od Comfort, wchodzimy na Style, potem jest GR Sport, a na końcu Executive. Mamy już podwójną podłogę bagażnika, tylko w taki sposób podwójną, że tamta tylna część zostaje nam ciągle na tej samej wysokości, a jedynie nieco można sobie obniżyć tę część tutaj. No ja bym sugerował, żeby jednak cały czas jeździć w
w ten sposób. Podłoga sztywna, z niezłego materiału, ale też jest tutaj niestety dużo plastiku. I to nie tylko jest on na boczkach, ale jest też częściowo na podłodze, czyli tutaj w tych wnękach po bokach. Plus za to, że mamy tutaj jakąś siateczkę, plus za gniazdo zapalniczki, bo dzięki niemu można tutaj podłączyć sobie choćby lodówkę, plus oczywiście za pochylania oparcia tylnej kanapy, co już mieliśmy w poprzedniku, w niezbyt dużym zakresie, ale czasami poprawia to zdecydowanie komfort jazdy w dłuższych podróżach. No i tutaj haczyki mocujące siatkę i tutaj na dole też haczyki mocujące siatkę, więc można sobie i przymocować coś do podłoża, ale też tutaj można założyć sobie taką fajną siateczkę, gdzie przy mocowaniu tu na tych górnych uchwytach i na dolnych dostajemy tak naprawdę taką kieszeń z siatki, gdzie możemy sobie włożyć zakupy, nie będą nam się przemieszczały po bagażniku. Plus też taki, że jakbyśmy chcieli sobie zdjąć roletę, no to na nią mamy tutaj miejsce. Tylko trzeba najpierw te plastikowe wszystkie dziady odpiąć. Jak te dziady odepniemy, to wtedy to wchodzi, dziady wpinamy, zamykamy i tam jest roleta i w dłuższą podróż możemy sobie jechać z większą ilością bagażu. Ale teraz najpierw pakowanie pod roletę. Brakuje tutaj jakiegoś mocowania tego, jakiegoś takiego miejsca, gdzie można to na przykład w ten sposób, jak widzicie, walizki nie postawimy tak, żeby zmieściła nam się pod roletą. To jak obniżymy, to na długość też nie wejdzie, bo już tutaj roletka nam to blokuje. Można spróbować w ten sposób i przez to, że ona jest miękka i nie ma tutaj prowadnic poprowadzonych po całej długości boczków, tylko te prowadnice są tutaj w końcówce, no to zobaczcie, już sytuacja wygląda inaczej, bo mamy walizkę przykrytą tą roletą i w poprzek nam weszła. Tam za nią jeszcze jest na tyle dużo miejsca, że można śmiało sobie ułożyć tam jakieś plecaki. Tutaj druga w ten sposób. I tutaj już widzimy efekty zastosowania bardziej pionowej klapy bagażnika, bo nie wystaje nam ta walizka poza obrys ani trochę. No i tutaj mamy jeszcze, może, kto wie, no nie bardzo. Nie bardzo jednak, więc tutaj musimy się już posiłkować nieco mniejszym gabarytem. Wtedy owszem wchodzi, wtedy możemy to zasunąć, wtedy możemy zdecydowanie zamknąć. Szczerze, jeżeli potrzebujecie ultra praktycznego bagażnika i ten bagażnik nawet jest ważniejszy dla Was niż prześwit, niż tylna kanapa, to bierzcie Toyotę Corollę, bo tam wchodzą bez problemu 3 walizki pod roletę, a dowód tego znajdziecie w filmie u nas używanej Corolli Touring Sports, czy jakoś tak, o tu sobie kliknijcie i zobaczcie, jak tam wyglądają możliwości załadunkowe. Jak już pozbyliście się rolety, no to sytuacja zmienia się diametralnie i to jest teraz właśnie zasługa największa tego, że mamy bardziej pionową klapę bagażnika i nieco zmieniony ten design tyłu. Ponieważ ten bagażnik wtedy jest bardzo wysoki, jeszcze zobaczcie, od bidy tutaj kierowca może coś widzieć do tyłu, a w bogatszych wersjach jest cyfrowe lusterko, więc nawet jak całkowicie ma zasłoniętą widoczność do tyłu przez walizki, to widzi to, co jest za samochodem w kamerce. 3 wielkie walizy. Jeszcze taka duża i jeszcze tutaj weszłaby jedna taka i za tymi walizkami pomiędzy nimi a oparciem kanapy jest jeszcze na tyle dużo miejsca, że wchodzą tam plecaki. No teraz naprawdę te możliwości załadunkowe są petarda. Teraz to mi zaimponowała. Dobra, przesuwamy się do przodu. Już w wersji Style mamy elektryczne fotele, a fotel kierowcy nawet z pamięcią. I fotel pasażera ma regulację wysokości, za to plus. W komforcie tego nie ma, ale już jest w wersji, Style. Tutaj bardzo wygodna pozycja, bo siedzę tak nie za wysoko, nie za nisko, nie mam szklanego dachu, mam sporo miejsca nad głową. W takiej pozycji mogę naprawdę podróżować sobie daleko. Podparcie fotela dosyć wysokie, zagłówek na właściwej wysokości, nawet sobie troszkę pochylę. Sporo tutaj jeszcze miejsca zostaje na kolana, tam mogę wyciągnąć nogi, zobaczcie, jak tak się wyprostuję, to praktycznie mam proste w kolanach, więc naprawdę jest wygodnie. Pytanie, jak będzie za mną. Jak na samochód, który ma zaledwie 4,60 m długości, to jest bardzo dobrze.
Po pierwsze, mam dużo miejsca na stopy pod fotelem. Po drugie, na kolana, jak na tę długość auta, zwracam uwagę. Naprawdę sporo miejsca, szczególnie, że tam przed chwilą siedziałem i miałem bardzo komfortowo. Mnóstwo przestrzeni ciągle nad głową. Dodatkowo mogę sobie to oparcie właśnie w takiej bardzo pionowej pozycji postawić i nawet ta pionowa pozycja jest już dosyć wygodna, bo nie siedzę w ten sposób jak na ławce w parku, tylko jestem wygodnie oparty. Co więcej, to oparcie jest dosyć wysokie, więc idealnie mi łopatki nawet do niego przylegają, a jak chcę sobie je bardziej pochylić, no to mam jeszcze jedną pozycję taką bardziej komfortową. Ciut za daleko jest tutaj moim zdaniem jedynie ten zagłówek. Ale tak, to naprawdę super, jeżeli chodzi o przestronność. W tym segmencie jest podłokietnik bardzo szeroki, z umiejscowionymi w ten sposób uchwytami na kubki, więc jest wygodnie. Szkoda, że nie ma żadnego miejsca, gdzie mógłbym sobie wsunąć choćby telefon i go tak pozostawić. Niestety też brakuje jednej rzeczy, mianowicie oparcia kanapy dzielonego w takich proporcjach, żeby składała się nam środkowa część i żebym mógł przewieźć dłuższe przedmioty. Tu nawet nie przewidziano rękawa na narty. Więc nie zabiorę czworga pasażerów i kompletu nart, no chyba że czworo zabiorę, ale jedno będzie siedziało tutaj z boku, a to będzie złożone, ale wtedy w dłuższych podróżach będzie to po prostu niewygodne. I to akurat szkoda, nie rozumiem, dlaczego Toyota nie zastosowała tego, co producenci inni stosują już od dawna, czyli kanapę mamy dzieloną 40, 20, 40, możemy złożyć środkową część, przewieźć sobie narty czy dłuższe przedmioty i jednocześnie czworo pasażerów. No dla niektórych może być to mankamentem, będą musieli jeździć z boksem na dachu. Kieszenie w przednich fotelach proste, ale skuteczne. Tutaj 2 gniazda USB-C, nawiewy, nie ma trzeciej strefy klimatyzacji. To wszystko, jak słyszycie, proste bardzo w formie i w materiałach również. Tapicerka sama w sobie w wersji Style jest skórzano-welurowa. Oni mówią, że to jest alcantara, ale w odczuciu to jest bardziej taki welur, mikrofibra, ale bardzo przyjemna. W delikatną szarość łamaną z zielenią wpada. Niebieskie nitki są wówczas w tapicerce w tej wersji Style. Zobaczcie, jak ładnie tutaj właśnie tę taką zielonkawą szarość połączono z czarnym skórzanym elementem i to jest dobrej jakości. To jest przyjemne w dotyku, dodają trochę atrakcyjności te niebieskie przeszycia. Ten środek taki welurkowy, alkantarowy jest naprawdę bardzo przyjemny i bardzo fajny w dotyku. Co więcej, jest perforowany, więc dodatkowo nadaje mu to atrakcyjności i sofiksy niczym nie przykryte, ale dosyć dobrze widoczne, więc łatwo będzie wpinać tutaj foteliki. Gorzej jest tu, czyli na drzwiach. No bo tutaj już mamy niestety mnóstwo plastiku i nawet to, czym pokryto te boczki drzwi, to sprawia plastikowe wrażenie. Jest to ładne, jest to estetyczne, dotykacie tego, wszystko super, ale ktoś zapomniał o piance w podłokietnikach na przykład. Więc w dłuższej jeździe już opieracie tutaj łokieć i czujecie, że tam pod spodem jest twardo. Tu plastik, 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 plastik. Z przodu jest bardzo podobnie. Poza tym drobnym elementem, że to pod szybie mamy nieco bardziej miękkie, jest zrobione z przyjemnego materiału. Tutaj duży element zrobiony z tej skóry syntetycznej. Natomiast no, jest mega praktycznie. Nie jest niestety zbyt finezyjnie, jeżeli chodzi o materiały. Jeżeli chodzi o montaż, jest już zupełnie inaczej. Bardzo fajne i praktyczne rozwiązanie paradoksalnie. To jest takie wyprofilowanie tutaj tej klamki, tego uchwytu do zamykania drzwi. Bo po pierwsze, on jest głęboki i pełni rolę fajnego schoweczka. Po drugie, jak wsiadacie, to naprawdę łapiecie i to jest pewny uchwyt, wiecie, że tutaj nic się nie wyrwie, zawsze jest pod ręką. Jak pchniecie, to o, proszę bardzo, otwiera się jak trzeba, a panel cały do sterowania szybami i lusterkami, do ich regulacji, jest też tak fajnie pod kątem zrobiony i tak wysoko umiejscowiony, że wybitnie praktyczne jest posługiwanie się tym wszystkim. Bo trzymacie sobie tutaj rękę opartą i jakoś to jest tak bardziej intuicyjne, prostsze, tak jakby naprawdę celowo zrobiono to pod kątem ergonomii. Aż byłem zdziwiony, otwierając te szyby, regulując sobie lusterka, że kurde, jakoś tak inaczej po prostu się to robi. I takie wyprofilowanie też tego i zakończenie spowodowało, że w kieszeni w drzwiach możemy pionowo umieścić spokojnie 1,5 litrową wodę albo jakikolwiek inny napój. Sama kieszeń też jest długa i głęboka, więc ma też to od tej strony bardzo praktyczne walory. I tak jak powiedziałem, może materiały
budzą wątpliwości, bo absolutnie nie są premium. To wybijmy sobie z głowy. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o materiały same w sobie, to poprzednia Rawka była lepiej zrobiona. Tu mamy, jeżeli chodzi o materiały, delikatny regres, bo na przykład tam mieliśmy całą deskę rozdzielczą wyłożoną miękkim, fajnym materiałem z przeszyciami, a tutaj ten materiał jest tylko na tym pasku i na tym pasku, a tam na górze jest już po prostu plastik. Ale z drugiej strony jest to wszystko ultra mocno zmontowane. Zobaczcie. Ekran przecież taki wielki, który ma 12,9 cala, on nie drgnie o milimetr. To samo tyczy się tego. Tutaj nic nie lata, tutaj nic nie trzeszczy. To wszystko zostało zmontowane ze sobą, tak jakby miało wytrzymać wybuch bomby. Oprócz jednego elementu, czyli tego. Ale to opowiem Wam o tym za chwilę. Chciałbym poznać człowieka, który wpadł na ten pomysł. Owszem, to jest fajne, że schowek możecie otworzyć sobie z prawej i z lewej strony. A jak naciśniecie oba przyciski naraz, to odwracacie to i macie półeczkę. Coś, na czym nie wiem, i jeszcze jest napisane nie trzymać na tym jedzenia. No chciałbym poznać tego człowieka, jedną osobę chciałbym poznać, która powiedziałaby, kurde, no brakuje mi tutaj podłokietnika, który można odwrócić do góry nogami i żebym ja miał na nim jakąś półeczkę. No, nie wiem, kiedykolwiek woziliście tutaj cokolwiek na podłokietniku? Nie, tu się trzyma łokieć. Tu się trzyma po prostu łokieć. A dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo tak, przyznaję, otwieranie na dwie strony jest fajne, ale przez to ten schowek, o, słyszycie? Tak się zachowuje. Dodatkowo nie jest jakiś super miękki. Dodatkowo tu nawet jak trzymacie rękę, to czasami na tym łączeniu czujecie, że tutaj już macie plastik. Więc kosztem jakości postanowiono zrobić rozwiązanie, które do niczego się nie nadaje. Niestety mówię to z premedytacją i z pełną świadomością, ale nawet jak go odwrócicie, to otwiera się na dwie strony. Tutaj są takie wskaźniki, które pokazują, że o, jak go otwieracie, to jest teraz na czerwono i go nie wyjmiecie. I teraz w ogóle nie ma schowka, a można sobie z dziurą jeździć, a to można sobie zostawić gdzieś w domu i używać jako tacki na dwie filiżanki kawy, żeby zanieść do łóżka komuś. Natomiast jeżeli chodzi o stylistykę, to jest fajna, bo nawiązuje do stylistyki tego, co mamy na zewnątrz, czyli dużo jest tutaj takiej kanciastości. Ja to akurat lubię. Uważam, że się wyróżnia na tle wszystkich innych aut, gdzie już mamy takie wszystko ach, ich, och, no tutaj narysowane, tu piękne, tu obłe, a tutaj jest, tak powiedziałbym, nawet lekko offroadowo. Ważne i fajne jest to, że nadal mamy sporo fizycznych przycisków. Pomimo tego, że mamy tu zupełnie nowe multimedia Toyoty, które mają system ARIN, ten ekran ma 13 cali, to, że jest świetnie zamocowany, to już Wam pokazywałem. No i w tym nowym systemie ARIN mamy tak, po pierwsze, bardzo czytelne wszystkie ikonki, ładnie, szybko, fajnie to działa. Po drugie, możemy sobie ustawiać widgety tak jak chcemy. Proszę, przeciągnąć, upuścić, taki wstawić, inny usunąć. Tu mamy nawigację. Jak sobie przesuniemy, to tryby jazdy i tych widgetów, tych różnych tutaj kafeleczków możemy mieć tyle, ile dusza zapragnie, poukładać to wszystko po swojemu, tak skonfigurować, żeby obsługa tego była jak najprostsza. Dostajemy tutaj również nawigację i to z 10-letnim planem danych komórkowych, bo nawigacja może działać i online, i offline i jednocześnie już zasysa z Google'a na przykład wszystkie informacje o miejscach użyteczności publicznej, czyli Point of Interest, POI, i tutaj mamy już wtedy zaznaczone, że tu mamy stację benzynową, tu mamy restaurację, ile ma gwiazdek, a to, a tamto, więc nawet klikamy sobie tylko po prostu na przykład w Orlen i już nam zaczyna wyświetlać, że to jest Orlen, że ma 4,2 gniazdki, na której jest ulicy, więc działa to naprawdę bardzo fajnie, jest już oparte na tym interfejsie googlowskim, na tych pojach Google'a i naprawdę fajnie to wygląda. Wersja Style jest zaskakująco dobrze wyposażona, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy tutaj drugą tak naprawdę wersję od początku cennika. Comfort Style, GR Sport i Executive. To już w tym stylu, wyobraźcie sobie, seryjnie dostajecie nie tylko kamery cofania, czujniki, LEDowe reflektory, klapę tylną elektryczną, ale nawet właśnie tę dużą nawigację, ona już jest nawet w wersji Comfort, ale też ogrzewane i wentylowane fotele, które bardzo szybciutko się obsługuje tutaj z ekranu. Podgrzewane też są te elektryczne fotele z przodu, jednocześnie elektrykę
ma nawet, ten tutaj kierowcy ma oczywiście pamięć i sporo innych pierdół, więc już naprawdę wyposażenie tej wersji Style jest bardzo wysokie, zarówno jeżeli chodzi o elementy bezpieczeństwa, jak i o elementy, które mają Wam zapewnić komfortową podróż. Nie ma head-upa w tej wersji, można dokupić go sobie w pakiecie VIP. Oprócz head-upa w tym pakiecie VIP dostajecie systemy bezpieczeństwa, na przykład ostrzegania o ruchu podprzecznym podczas cofania, albo asystenta pasa ruchu, kiedy jedziecie na tempomacie albo chcecie kogoś wyprzedzić, a nadjeżdża inne auto z boku, to nie pozwoli Wam na to system, bo będzie to groziło kolizją, bo nie będziecie widzieli go w martwym lusterku, ale oprócz tego wszystkiego w pakiecie VIP są jeszcze kamery 360 stopni, dobrej jakości. Niemniej szkoda, że nie można sobie zmieniać tych kamer, że chciałbym zobaczyć samochód z tego boku, albo z tego boku, albo z tamtego boku, albo z jeszcze innego boku, tylko są po prostu dwa widoki. A nie, przepraszam, można zmienić sobie, tylko trzeba tutaj view wcisnąć. Jak wcisnę sobie to view, to zobaczcie, o, całe auto mogę sobie obracać, ono jest takie troszkę jakby przeźroczyste. O, tam jest Urus, zobaczcie, z wujkiem. O, patrzcie, wujek tam chodzi, o i tam jest Urusik. Widzicie, jak to, o, jak dobrze to widać? I teraz, o, tak bardziej. A z drugiej strony ich zobaczymy, podejrzymy? Nie, z drugiej ich nie podejrzymy. Natomiast, no, można sobie to, mówię, kręcić, obracać i to działa, zobaczcie, bardzo sprawnie i bardzo szybko. No i fizyczne przyciski, choćby do zmieniania trybów jazdy, do przełączania się w tryb trail, gdzie mamy już wpięty ten silnik elektryczny z tyłu na stałe i on cały czas podaje moc na tylne koła. Tu szybciutki przycisk normal, jeżeli chcemy wrócić do zwykłego, najzwyklejszego trybu. Tutaj do kamery gniazdka USB-C. I to jest ciekawa informacja, bo mamy gniazdka USB-C, które tutaj nawet mają oznaczenie, że mają tylko 15 W. A w najdroższej wersji Executive mają już 45 W. No nie wiem, co stało na przeszkodzie, żeby tutaj zrobić 405-watowe. Tu jest jeszcze jedno trzecie, dwa są z tyłu, łącznie takich gniazd USB-C jest 5. Gdybyście chcieli naładować sobie ładowarką indukcyjną, to tu jest jedna, a w wersji Executive są nawet dwie ładowarki indukcyjne. Tutaj ta prawa, czyli dla pasażera, to jest tylko schoweczek na telefon, no i też mógłby on być chociaż czymś delikatnie wygumowany. Tutaj niżej jest już guma, co ciekawe, i tu mniej się porusza ten telefon i ona jest nawet delikatną perforację ma, a tutaj po prostu ordynarny, zwykły plastik, gdzie ten telefon się przemieszcza. Schowek przed pasażerem jest, nad schowkiem pasażera jest jeszcze półeczka, ona jest delikatnie wygumowana akurat, więc jak coś tam położymy, to nie będzie nam za bardzo szorowało i hałasowało. Nowa kierownica, zegary oczywiście cyfrowe, a w zasadzie Toyota nazywa to Digital Cockpit. Ma 12,6 cala, jest bardzo czytelny, można sobie oczywiście wszystko ustawiać tak jak chcemy, ma różne animacje, do tego można sobie go dostosować, czyli takie parametry, żeby wyświetlał, jakie są nam potrzebne, a tych zbędnych się pobyć i tych możliwości konfiguracji jest całkiem sporo. Nie ma już wajchy jak w poprzedniej RAV 4, tylko jest wybierak do przełożeń. I już przy ruszeniu czuć zdecydowanie jedną rzecz, że więcej do powiedzenia ma tutaj ten silnik elektryczny niż silnik spalinowy. Dzięki temu, że jest mocniejszy, dzięki temu, że ten akumulator ma większą pojemność, skuteczniej się ładuje, dzięki temu układowi e-axle, czyli wbudowaniu silnika elektrycznego bezpośrednio ze skrzynią biegów w jedną obudowę i całego jej oprogramowania z komputera sterującego, to wszystko jest jakby jeszcze płynniejsze i jakby jeszcze szybciej działało i przede wszystkim właśnie tak jakby ta elektryka miała tutaj więcej zdecydowanie do powiedzenia. Zobaczcie, dopiero przy 30 na godzinę mi się włączył silnik spalinowy, gdzie dosyć bystro przyspieszam, znaczy bystro, no tak jak się przyspiesza w normalnym ruchu miejskim. A teraz na przykład jadę już ze stałą prędkością 50 na godzinę i mam wyłączony silnik spalinowy, on jedzie cały czas na elektryce. To ma poprawiać po pierwsze osiągi, a po drugie ma zmniejszać zużycie paliwa. Niektórzy powiedzą, o, ale ten ekran tak wystaje z tej deski rozdzielczej. Owszem, wystaje z tej deski rozdzielczej, ale zobaczcie, jak ja mam bliziutko do niego. Ręką jestem w stanie do jego najdalszego zakątka sięgnąć bez odrywania pleców. Jest bardzo dobrze widocznie, bliziutko tych rąk, łatwo tutaj w cokolwiek trafić. Znowu postawiono przede wszystkim na ergonomię.
Fakt, że RAV4 szóstej generacji zbudowano na tej samej platformie co RAV4 piątej generacji, nie oznacza, że na takiej samej platformie, ponieważ ją przekonstruowano i na przykład zmieniono zawieszenie. I tutaj te zmiany czuć najbardziej. Powiem Wam, że tak dobrze tutaj połączono komfort jazdy z pewnością prowadzenia, że jestem w absolutnym szoku. I jednocześnie poprawiono wyciszenie tego zawieszenia. I zobaczcie, jedziemy naprawdę po najgorszej jakości drodze w całym Grodzisku Mazowieckim. I genialnie ten samochód wybiera nierówności, jest przy tym cichy. Już nie mówię o tym, że we wnętrzu tutaj absolutnie nic się nie dzieje. To jest ta jakość montażu, o której mówiłem. Może te plastiki nie są najlepszej jakości, ale poskręcane ze sobą zostały naprawdę full solidnie. Lepsze wyciszenie od podwozia, od tego zawieszenia. Doskonale wyważone to zawieszenie. Pomiędzy komfortem, a pomiędzy pewnością prowadzenia. Ono nie jest ani za sztywne, ani nie za miękkie, jest idealne w punkcik. 10 na 10, jeżeli chodzi o zawieszenie, i układ kierowniczy też zdecydowanie poprawiono względem poprzednika. Efekty tego są takie, że RAV4 po prostu świetnie jeździ. Naprawdę świetnie jeździ. Też ten nowy napęd hybrydowy ma jedną zaletę, że przy dynamiczniejszej jeździe, czyli mocniejszym wciśnięciu pedału gazu w podłogę, ona już się zrywa i bardzo dynamicznie przyspiesza, ale silnik tak bardzo nie hałasuje w połączeniu z tą skrzynią ECVT, bo więcej momentu, więcej mocy idzie tutaj z tego silnika elektrycznego. I rzeczywiście czuć tutaj te zmiany na lepsze bardzo wyraźnie. To mi tutaj troszkę przeszkadza. No zobaczcie, no naprawdę przynajmniej te elementy można było zrobić choćby z tego zamszyku. Tutaj w tym miejscu i w tym miejscu wtedy wygodniej byłoby mi opierać kolano o tę część. A tak to opieram ją tutaj, opieram je o twardy plastik. Ale myślę, że to, wiecie co, to można byłoby zdemontować i sobie oprzeć we własnym zakresie. Jakby się człowiek uparł i to podważył czymś, to by pewnie wyskoczyło z klipsów, można byłoby oprzeć i włożyć z powrotem. Dodatkowo mój niepokój budzi ten element tutaj, w momencie na przykład mocniejszego hamowania, a nie daj Boże jakiejś kolizji czy wypadku, no bo jest tak niebezpiecznie blisko mojej nogi, a krawędź ma dosyć ostrą i oczywiście jest to plastik. No i oczywiście nowa RAV4 ma już coś, co Toyota nazywa proaktywnym asystentem jazdy PDA. Polega to na tym, że samochód wie, kiedy na przykład zbliżam się do auta przede mną i mogę zdjąć nogę z pedału gazu i on sobie sam zacznie hamować, a w zasadzie rekuperować, czyli hamować silnikiem elektrycznym i odzyskiwać energię. Podobnie sytuacja powinna wyglądać w momencie, kiedy będę jechał na przykład 70 i będę wjeżdżał do terenu zabudowanego. Na podstawie wskazań nawigacji będzie mi mówiła: wjeżdżasz do zabudowanego, zdejmujesz nogę z pedału gazu, hamujemy. No i będzie hamowała sama. Dodatkowo fajne funkcje ma bardzo mapa, ponieważ w nią są wbudowane nie tylko te punkty POI, o których mówiliśmy, googlowskie, ale na przykład wie, gdzie są fotoradary, a nawet odcinkowy pomiar prędkości. Więc pokazuje Wam, wjeżdżasz w odcinkowy pomiar prędkości, jednocześnie pokazuje Wam średnią prędkość, z jaką będziecie w tym odcinkowym pomiarze prędkości jechali. Mamy też tutaj taki rejestrator jazdy, który w momencie, kiedy wykryje jakieś zagrożenie, to zaczyna nagrywać 20-sekundowy filmik i zapisywać go w pamięci, tych ostatnich 20 sekund. Tylko kiedy jego wrażliwość jest ustawiona na najwyższym poziomie, to wjeżdżacie na rondo, wyświetla Wam komunikat. Zarejestrowano ostatnich 20 sekund. Incydent, wykryto incydent. Na początku mówię, o incydent kałowy jej chodzi, bo tylko czytam incydent. Się za przeproszeniem w nowej RAV4 nie. Incydent drogowy, nie kałowy. Incydent, zapisano ostatnich 20 sekund. Więc wystarczy, że przekroczycie na przykład delikatnie prędkość, albo zbyt ostro wjedziecie w jakiś zakręt, albo ktoś Was wyprzedzi i incydent. Zobaczcie. Wykryto incydent, zapisywanie 20-sekundowego klipu. A ja tylko pojechałem troszkę dynamiczniej na rondzie. Na szczęście można ten system znieczulić, tak że faktycznie będzie reagował tylko w bardziej krytycznych sytuacjach, a normalnie nie będzie wszczynał takiego alarmu co 5 sekund. Asystent znaków drogowych i ostrzeganie o przekroczeniu prędkości. Już nie trzeba nigdzie wchodzić w menu, zagłębiać się, klikać, kombinować. Tutaj, proszę, włączony alert
wyłączony alert, cały czas nam to wyświetla, niezależnie czy jesteśmy w mapach, czy jesteśmy w ustawieniach, cały czas ten paseczek tutaj jest wyświetlany. Jednocześnie tutaj też można sobie te najprostsze ustawienia właśnie przyporządkować, poustawiać po swojemu, mieć tutaj wyświetlane wprost. O, tutaj jest to nagrywanie. Nie można ponownie włączyć funkcji rejestratora jazdy w trybie gościa. Wyłącz. O, i teraz już nie nagrywa nam. I nie będzie tych nowych klipów nam wyświetlało. Więc to jest to miejsce, w którym można to wszystko sobie poustawiać po swojemu. Bardziej czułe, mniej czułe, wyłączyć całkowicie. Niemniej jest to o tyle fajna funkcja, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do jeżdżenia z rejestratorem prędkości, no to nie musi montować tu żadnego dodatkowego urządzenia, kupy kabli, podpinać tego, przegrywać, zgrywać, tylko wszystko tutaj odbywa się na bazie kamer, które są już w samochodzie, nie ma żadnych kabli, działa jak cza. Jeżeli chodzi o wersję Style, to tak jak powiedziałem, jest naprawdę super wyposażona, ale jeszcze jak dobierzecie ten pakiet VIP za 7500, to już jest w ogóle super wyposażona i w zasadzie nie ma takiego elementu, którą chciałbym do niej dorzucić poza jednym, poza lepszym audio. Bo niestety to standardowe audio, które tutaj mamy, gra po prostu kiepsko. A JBL-a można sobie dorzucić dopiero do wersji GR Sport i wersji Executive. Wówczas jest 9 głośników i grają one znacznie lepiej. Natomiast no niestety w tym stylu nie ma możliwości do kupienia, ale i tak wierzcie mi, że wrzucicie tutaj sobie lepsze audio, a wrzucicie to, kiedy będziecie robili wyciszenie drzwi. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Fotel bardzo wygodny, bardzo ergonomiczna pozycja za kierownicą, dużo przestrzeni w każdym kierunku, siedzę tak jak siedzieć powinienem, wystarczająco wysokie oparcie fotela, ciutkę za krótkie siedzisko, mogłoby mieć na moje długie gicze z 5 cm dłuższe, albo przynajmniej ten taki element tutaj w przodzie siedziska wysuwany i regulowany, no ale nie można mieć wszystkiego. Ważne, że naprawdę dosyć dobrze trzyma na boki i ważne, że jest mi w nim wygodnie, nie jest za miękki, nie jest za twardy, jest taki jak być powinien w tego typu samochodzie. I generalnie jazda tym autem, powiem Wam, z takimi normalnymi prędkościami miejskimi, podmiejskimi jest zaskakująco przyjemna. Czuję się dużo bardziej tak komfortowo niż w poprzedniej RAV4. Podoba mi się pewnego rodzaju spójność w tym samochodzie. Spójność designu zewnętrznego z designem wnętrza do tego stopnia, że zobaczcie, na masce mamy dwa takie wybrzuszenia po bokach bardzo charakterystyczne. One ładnie prowadzą od przednich reflektorów w głąb maski i nawet jak dochodzimy tutaj do wnętrza, to zobaczcie, ten głośnik w tym miejscu jest jakby przedłużeniem tego wybrzuszenia. I tutaj nawet head-up mamy w taki sposób zrobiony, że jest w idealnej linii jak wewnętrzna część tego wybrzuszenia na masce. Fajnie to wygląda. I ten przód przez te wybrzuszenia i generalnie cała bryła samochodu z wnętrza, z pozycji kierowcy wygląda na szerszą niż jest w rzeczywistości. Takie optyczne poszerzenie nadwozia. Lusterka fajnie umieszczone w drzwiach, na wysięgnikach. Dzięki temu mamy tutaj jeszcze szybkę i widoczność jest bardzo dobra. Tutaj duże przeszklenia dosyć w bocznych drzwiach z przodu i z tyłu, więc nawet jak patrzę na ukos, to też dużo widzę. Mnóstwo widzę w lusterku w tylnej szybie. No, tak jak mówię, postawiono tutaj wszystko na praktyczność. Młotek ma być ultra praktyczny, nadawać się do wszystkiego i tak samo jest z tym samochodem. Uniwersalność. I średnie zużycie paliwa teraz z tego dystansu od Grodziska ode mnie spod domu do Radziejowic, gdzie wjeżdżamy na ekspresówkę, 5,3 litra. Prędkości do 90 na godzinę, troszkę hamowań, troszkę przyspieszeń. O, 5,2 teraz wskoczyło. A wczoraj, jak jechałem innymi bocznymi drogami, gdzie są ograniczenia non-stop do 50-60, to średnie spalanie wynosiło 3,8 litra. 3,8 litra. W naprawdę całkiem sporym, przestronnym SUV-ie uważam, że to świetny wynik. A teraz zobaczymy, jaki wynik pokaże nam przede wszystkim to. Bo największą bolączką poprzedniej RAV4 było wyciszenie, a raczej jego całkowity brak. Do tego stopnia, że był to najczęstszy gość we wszystkich studiach trudniących się wygłuszaniem i zazwyczaj też robieniem dedykowanego systemu audio. Zobaczymy, jak będzie w przypadku nowej RAV4.
66-67 dB przy 120 na godzinę. I to jest naprawdę dobry wynik. Znacznie lepiej jest akustycznie dopracowana niż poprzednia. To trzeba powiedzieć głośno i otwarcie. Niestety wraz ze wzrostem prędkości rośnie hałas tutaj z tych drzwi. I to nie tyczy się hałasu od lusterek. To nie jest hałas ze słupków A. Jeżeli chodzi o wyciszenie podwozia, jest rewelacyjnie. Silnika w ogóle nie słychać. Najgorzej, że drzwi nie mają jakiejś dodatkowej pianki, dodatkowego wygłuszenia, mat specjalnych wygłuszających i tutaj przydałyby się dodatkowe wygłuszenia w drzwiach bocznych. Dlatego to, co powiedziałem Wam wcześniej. W dwie rzeczy, w które moim zdaniem powinniście zainwestować w RAV4, to jest lepsze audio, a przynajmniej lepsze głośniki z przodu i jednocześnie jak już rozbiorą boczki, żeby wstawić te głośniki, to żeby zrobili maty. Nie trzeba rozbierać tu dachu, żeby wstawić maty. Nie trzeba wyjmować wszystkich foteli, kanapy, zdzierać podłogi, żeby tam zrobić maty. Nie trzeba wygłuszać nadkoli, bo stamtąd naprawdę hałasy są absolutnie minimalne. Wszystko, co musicie zrobić, to tylko matą wyłożyć te drzwi. Koszt będzie niewielki. Masy samochodu za bardzo nie podniesiecie i to jest naprawdę jedyny element, którego brakuje do perfekcji i zaznaczam, że nie przy 120 km na godzinę to słychać, tylko dopiero od 140 w górę, więc wszystko też zależy od tego, jak jeździcie. Przy 120 jest bardzo porządnie, bo to 66-67 dB na betonowej nawierzchni, czyli takiej, która z gruntu rzeczy jest bardziej hałaśliwa, bo na asfalcie to było nawet 64-65, a to już jest naprawdę super wynik jak na tę klasę samochodu. Niemniej, tak jak powiedziałem, wraz ze wzrostem prędkości słychać coraz więcej szumów tutaj. Spalanie z odcinka ekspresowego 5,6 litra. Śmiech na sali. To oznacza, że na jednym zbiorniku paliwa do 5,5 spadło, ekstra. Niemniej już jak będziecie cisnęli 140-150, to będzie bardziej 7-7,5 litra i tak uważam, że jak na tę klasę samochodu, fakt, że mamy 2,5 litrowy silnik wolno ssący, który przejeżdża 500 000 kilometrów i nic nie robicie, tylko wymieniacie w nim olej, może czasami jakieś świece zapłonowe, to świetny rezultat. No to wchodzimy w tryb sport. Przepustnica i układ kierowniczy są bardziej czułe, a skrzynia biegów pracuje przy wyższych obrotach. No to zobaczymy. 7,7 do setki. Wow! Toyota, cóż za precyzja! Pełen zbiornik paliwa mamy, dosłownie ubyło z niego może 2 litry. Młody Piotrus siedzi z tyłu, bo silny czeka już na nas w Zakopcu, bo fajne auto będziemy nagrywali. I zobaczcie, jaki fajny wynik. 7,67. To jakbyśmy mieli pół zbiornika paliwa, jakbyśmy nie mieli naszych gratów i Piotrusia z tyłu, to może nawet 7,5, 7,6 byśmy zrobili. Nieźle. No i znowu niektórzy powiedzą, co to za napęd na 4 koła, jak z tyłu jest silnik elektryczny. No ja też bym wolał oczywiście mieć prawilny napęd na 4 koła, jak choćby nie przymierzając w Land Cruiserze. Tylko że to jest zupełnie inny rodzaj samochodu. RAV4 nie kupujecie po to, żeby bokiem jeździć po zaśnieżonych serpentynach, wyłączyć kontrolę trakcji i śmigać. Nie znam żadnego kierowcy RAV4, który by kiedykolwiek wyłączył kontrolę trakcji. Oni nie wiedzą, gdzie jest przycisk do tego. To podpowiadam, w nowej jest tutaj i jest fizyczny. I nawet ma asystenta zjazdu z góry, czyli sam będzie sobie przyhamowywał, więc możliwe jest zjechanie tym autem z asfaltu. Tylko kto to robi, jak ma RAV4? Nie. Ten napęd na tył ma tylko Wam pomagać podjechać pod zaśnieżoną górę, jak jedziecie na narty. Pozwolić wyjechać z kolejn, na przykład, jak będziecie rano wyjeżdżali z parkingu i nie chciało Wam się będzie odśnieżać. To jest zadanie takiego układu kierowniczego. A teraz jak? No teraz troszkę gorzej 7,94, ale nadal poniżej 8 sekund. Jak wyciągniemy średnią, to jest 7,8 i uważam, że to są bardzo dobre wyniki, więc faktycznie się zbiera. Zbiera się.
A teraz jeszcze zobaczymy, jak będzie się zbierała od 80 do 120. I czuć też te wszystkie zmiany, jakie wprowadzono w układzie kierowniczym i w tym zawieszeniu. Szczególnie właśnie na takim, kiedy dynamiczniej pojedziemy w rondzie i nagle zmienimy balans samochodu. On zachowuje się wtedy bardzo przewidywalnie. Jak będzie mokro, to jedynie brakuje mu troszkę trakcji, głównie właśnie z tej tylnej osi i jak przegniecie, no to czuć podsterowność, że ten przód zaczyna wyjeżdżać. Ale to kierowcy Toyota RAV4 też tak nie robią. No dobrze, to jeszcze obiecałem Wam te 70, 120, dobra, mamy 70, 77, no to but. Proszę bardzo, 5,86 od 80 do 120. Też fajny wynik. Więc to nie jest tak, że powyżej 100 ona nagle słabnie. Nie, czuć, że tę moc podaje cały czas. Oczywiście nie pojedziecie tym autem też 250 na godzinę, ale z moich obserwacji wynika, że na 140 na godzinę kierowcy Toyota RAV4 jadą 139 albo 130, a nawet 120. A czasami nawet nie jadą w ogóle na autostradę, bo to się nie opłaca. Wolą bocznymi jechać i potem wrzucać na social media zdjęcia, że im to pali 3,8 i takie mają spalanie z ostatnich 83 000 kilometrów. Można sobie robić podśmiechujki. Tak, naprawdę. Że kto kupuje ten samochód, jak są auta, które większe emocje budzą. A i że ta skrzynia ECVT, a i że teraz ta nowa, taka zrobiona głównie z plastiku, poprzednia była lepsza. Tak, i pewnie jest w tym źdźbło prawdy. Ale prawda jest też taka, że 6. generacja RAV4 jest lepsza niż 5. generacja RAV4. I to w zasadzie pod każdym względem. Mega mi się podoba, jak wygląda. Praktyczność bagażnika, szczególnie przy załadunku pod dach, petarda. Przestronność tylnej kanapy, przodu, kiedy weźmiemy pod uwagę, że auto ma tylko 460 cm długości, nie ma się czego przyczepić. Ergonomia wnętrza i połączenie nowych cyfrowych rzeczy typu duży ekran, nowy system multimedialny, ale z analogowymi przyciskami, pokrętłami, rozwiązaniami naprawdę robią swoje. I jeszcze jedna rzecz, dopracowanie napędu hybrydowego tutaj i dopracowanie zawieszenia, układu całego jezdnego, to jest technicznie tutaj czuć największy postęp, bez dwóch zdań. Płynność jazdy, to jaki ciężar przeniesiono na silnik elektryczny względem silnika spalinowego, to, że ona dużo mniej hałasuje nawet podczas dynamiczniejszego przyspieszania, bo ten ciężar jest położony bardziej na tym silniku elektrycznym. Ten układ jest sprawniejszy, płynniejszy jeszcze w działaniu, co już przecież przy poprzedniej generacji wydawało się być dopracowane, a tutaj czuć to jeszcze bardziej. I średnie spalanie. Najpierw jechaliśmy sobie tymi bocznymi drogami, potem 120 ekspresówką, zrobiliśmy 2 pomiary od 0 do 100 z butem w podłodze, zrobiliśmy pomiar 80-120 z butem w podłodze, teraz sobie jedziemy 120, średnią łączną mam 6,3. Jestem mile zaskoczony tym samochodem. I aż mi serce krwawi, że Toyota nie zdecydowała się tutaj na użycie trochę lepszych tych materiałów. Naprawdę serce mi krwawi z tego powodu, bo uważam, że jak na technologię, którą tutaj mamy, jak na te osiągi, które tutaj mamy, jak na te gabaryty wnętrza, jakie tutaj mamy, jak na ten design, to auto zasługuje po prostu na lepsze, bardziej dopracowane materiały we wnętrzu. I nawet wolałbym chyba dopłacić wtedy do niej na przykład dychę, bo cena, jaką trzeba zapłacić za tą wszystką technologię, za tą całą technologię tutaj, cena, jaką trzeba zapłacić za to wyposażenie, cena, jaką trzeba zapłacić przede wszystkim za święty spokój na długie lata, jest naprawdę niewygórowana, bo wersja z napędem na 4 koła kosztuje 208 000 złotych, ta Style z całym tym wyposażeniem. Naprawdę uważam, że to jest uczciwa cena, biorąc pod uwagę to, że macie święty spokój na lata, ale także biorąc ekonomię auta, jego osiągi, jego przestronność, a przede wszystkim to, jak jeździ. A jeździ po prostu bardzo, bardzo dobrze.